się tak stresuje i nie chce nagrywać. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Jestem znowu z Martą! Tak, to ja, to znowu ja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, nazywam się Marta, pozdrawiam wszystkich. Ja za Martę się przywitałam. Dzięki. Więc tak, dzisiaj nagrywamy z Martą Best Friend Tag, bo Marta jest moją najlepszą przyjaciółką. Tak. Ostatnio na karcie społeczności poprosiłam was, żebyście napisali pytania, które chcecie zadać nam i na które my odpowiemy, więc bez zbędnego gadania przejdźmy do pytania numer 1. Marto, jak i kiedy się poznałyście? Ile lat się znacie? Kolonie nad morzem. Tak. Ale nie wiem, który to był rok. W każdym razie mieliśmy 9 lat, to pamiętam na pewno. Teraz będzie 20 lat. Ej, rzeczywiście! 20 lat, Boże, niektórzy tyle jeszcze nie żyją, a my już się tyle znamy. Tak. My się nie znałyśmy wcześniej, tylko poznałyśmy się na tych koloniach, nie? Tak. Że tak poznałyśmy się i potem jeździłyśmy co roku na ten sam turnus, na te same kolonie i tak zaczęłyśmy się poznawać, no i potem już się też spotykałyśmy jakby poza koloniami. Tak, bo mi się wydaje, że jak byłyśmy na tym pierwszym turnusie razem, to się tak nie lubiłyśmy. W sensie byłyśmy obok siebie, ale jakoś nie. Że się nawet chyba nie znałyśmy jakoś tak za bardzo, ja przynajmniej nie pamiętam tego. Nie, raczej nie zatrybiło. Dopiero jakoś drugie, trzecie kolonie chyba. I takie głupie rzeczy odwalałyśmy na tych koloniach, naprawdę. Ale to były jeszcze czasy, że my listy do siebie pisałyśmy. Tak! Odpisz szybko, co tam u ciebie, 2 zdania, bla bla bla, kupiłam sobie psa. Oj, ja zapomniałam o tych listach. Pisałyśmy Patrzcie, jakie listy. wspomnienia. No i może mieszkałyśmy w tym samym mieście. Później się zaczęłyśmy odwiedzać, chodziłyśmy do kina. Więc to były czasy, słuchajcie, naprawdę, no kiedyś nie było internetu. Hello! Tak. Więc nie było, napisz mi na Messengerze albo wyślij mi zdjęcie swojego nowego psa. Tak, ale ta abstrakcja, że no nie było internetu. No. Ja teraz nie umiem tego zrozumieć, ale tak było, jak byłeś małe. I teraz tak, czy pamiętasz jakieś nasze ulubione wspomnienie? No mam, ale... To żenujące. My mamy tylko takie. Serio, naprawdę mamy takie, które głupie wspomnienia, że aż głupio o tym mówić ludziom. To z kolonii w sumie. Z kolonii? No. O, a to ja chcę wiedzieć. Jak będzie zbyt głupie, to wytnę. Nie, będziesz wiedziała, no tam... Ej, powiedz, Marta, to było tak śmieszne i to, no jest żenujące, ale to było tak śmieszne, że warto powiedzieć. Chcesz opowiedzieć? Generalnie na kolonii były takie domki rozmieszczone jakby w lesie, a prysznice były osobno w takim innym budynku. I zawsze był jeden prysznic, który się nie chciał zamknąć i nikt tam praktycznie nie chodził, a przeważnie prysznice były zajęte i trzeba było czekać w kolejce. Więc któregoś dnia wkurzyłam się, stwierdziłam, że pójdę do tej łazienki, która się nie chce zamknąć. No i trzaskałam drzwiami, żeby się zamknęły. Muszą się zamknąć. No i w końcu trzaskałam, bo wleciała nasza pani z grupy. Dyrektor przyszedł. Dyrektor. Co tu się dzieje? Kto tak wali? Myśleliśmy, że się budynek wali i wyszłyśmy z Agnieszką przed tę prysznicę, a tam się zebrała cała kolonia. A Marta próbowała zamknąć drzwi do prysznica, Boże. Tak, ja tylko chciałam zamknąć drzwi, natomiast zrobił się taki hałas i takie echo, że się zleciała cała kolonia i było całkiem śmiesznie. Chociaż wtedy nie było śmiesznie, bo nas opieprzył ten dyrektor. Tak, na zasadzie to był rzeczywiście problem, bo oni myśleli, że albo tam jest bomba jakaś, że coś... Tak, że coś się wali. No, tak. ale ja nie miałam nawet świadomości, że to aż tak głośno jest. Ja też nie, no po prostu waliłam. Zresztą to było całkiem śmieszne, bo ty się śmiałeś w prysznicu obok. To było zabawne. No, to naprawdę bardzo fajne wspomnienie, fakt. Mam wrażenie, że miałyśmy jakąś głupią historię u mnie na działce na rowerach. Jakoś tak... No jeździłyśmy u ciebie po działce na rowerach, ale to nie jest do powiedzenia wszystkim. Naprawdę, mamy niektóre takie historie, które się serio nie nadają, ale są tak czy siak śmieszne. Czy mamy jakieś takie rzeczy, które nas irytują nawzajem? Nie. Znaczy, może kiedyś takie podejście do życia dosyć luźne. W sensie, że ja musiałam mieć wszystko zaplanowane, przygotowane, ułożone, natomiast Agnieszka wszystko też na pałę. No, Bez przygotowania, bez przemyślenia. I Marta właśnie zawsze była taka ułożona, że ona musi... O, już wiem, co mnie znaczy, to ułożona w sensie w takim planie jakby dnia albo tygodnia. Nie lubiłam zmieniać planów, a Agnieszka była ekspertem w tym. Na zasadzie Marta coś zaplanowała i mówię, Marta, zróbmy coś zupełnie innego. Tak. Marta, no. Tak. Ale przypomniała mi się jedna rzecz, tylko to nie jest tak, że irytowała, ale dla mnie to było zupełnie inne, bo ja byłam inna. Że na przykład jak gdzieś wyjeżdżałyśmy, albo jak gdzieś ty wyjeżdżałaś, to zawsze pakowałaś tydzień wcześniej. Tak. I tak mówiłaś o tym, że ty się już pakujesz, że jeszcze masz to i to i to, a ja zawsze się na ostatnią chwilę pakowałam. I tak wszystko jest w kosteczki zamknięte. Tak. Dobra, kolejne pytanie, uwaga, dym. Co najbardziej w sobie lubicie? Poczucie humoru. Tak? Takie samo. Jesteśmy śmieszne, Marta? Jesteśmy bardzo zabawne. Tak. Marta, ty jak coś powiesz.
Nie, mi się wydaje, że to poczucie humoru takie same. Takie, śmiejemy się z takich po prostu głupich rzeczy. Jeżeli coś śmiesz Martę, to najpewniej to śmieszyła Tak. też mnie. Jezu, kiedyś się śmiałyśmy tak, że się prawie posikałyśmy. Tak, słuchajcie, my potrafiliśmy leżeć na podłodze Tak. i się śmiać. Serio. Leżałyśmy na podłodze, trzymałyśmy się za brzuch i się śmiałyśmy. No nie wiem już z czego, ale Tak. takie były sytuacje i po prostu co my tam odwalałyśmy, jakie my głupie rzeczy robiłyśmy. A to ja z tobą wypiłam tą kawę, taką super mocną, co chciałyśmy sprawdzić. To ty mi zrobiłaś tą kawę. Okej, to jest moje wspomnienie. Słuchajcie, teraz ja wam opowiem w takim razie, wracam do tamtego pytania. Byłyśmy u mnie w domu i to już był na pewno późny wieczór i Marcie zachciało spać, a ja stwierdziłam, że hej, róbmy coś fajnego, jeszcze nie śpi Marta. Ale tak mi się zaczęło chcieć spać, że normalnie zamykało mi się oczy. A to przyjechałam do Agnieszki na noc, chciałyśmy coś porobić fajnego. A ja już tak. I powiedziałam, Marta, to ja ci zrobię kawę. Ale wcześniej wystawiałaś mnie na dwór. Tak? A to tego nie pamiętam. Stwierdziłaś, że jak jest od zimno na dworzu, ja wyjdę, poczekam przed drzwiami, to te zimne powietrze mi trochę tak ocuci. No i tak sobie trochę postałam. Ale to nic nie dało. Ale słuchajcie, nawet sobie nie wyobraźcie, jaka to była kawa, bo normalna kawa ma taką płynność, że tak powiem, wody prawie. A ta kawa było jej mniej więcej tyle i była jak syrop. No, taki budyń. Serio, po prostu wsypałam tam tyle kawy i dałam tak mało wody i dużo cukru i powiedziałam, dobra Marta, to cię postawię na nogi. I uwierzcie, postawiło. Tak. To była najmocniejsza kawa w ogóle w życiu. Jak nie wiem, jak na to wpadłam, żeby zrobić kawę konsystencji budyniu. Ale chciałam dobrze dla Marty. A kawa naprawdę była przednia. Po tej kawie pamiętam, że były takie jazdy. Ja też piłam trochę tej kawy. W sensie taki Tak, łyżek. przypominam sobie, że miałyśmy właśnie jakieś jazdy po tym. No, że naprawdę nie róbcie takiej kawy nigdy. Kawa musi mieć płynność mleka, załóżmy. Tak. Nie Musi być polecam. w miarę rzadka. Tak. Kto się dłużej szykuje rano? Rano nie wiem. Albo w ogóle na przykład na jakieś wyjście. No to ty. A ty robisz włosy, a ja nie robię włosów. Ja robię tylko grzywkę. Aha. No to ja, tak. W ogóle właśnie, słuchajcie, Marta jest mamą już. Od Tak. 1,5 roku już jest mamą, dlatego i tak długo nie widzieliście. Tak. Ma małą Gabrynię i jak się dzieje Instagrama, to tam na pewno ją widzieliście. No, więc tak, dla zapracowanej mamy makijaż w 5 minut. Kolejne pytanie. Jakie macie fobie? Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Martę, to Marta ma fobię pająków. Dobrze pamiętam? Czy... No co ty nie trafiłam? Poczekaj. Jak się zastanowisz, to zgadniesz. Znasz ją, tylko powinien nie przychodzi ci do głowy. Ale ja myślałam, że pająki. Jak to? W ogóle się nie boisz pająków? W ogóle. Ha. No, mam taką, ale to nie wiem, czy o niej wiesz, bo to mój brat jak gdyby chyba ją spowodował. To ci mówiłam, że zamykał mnie w sofie. Takiej, wiesz, rozkładałem, mnie tam zamykał, tam gdzie jest miejsce na pościel normalnie. Ale to, czyli masz teraz fobię, że się boisz ciasnych miejsc? No, jak 150. I windami nie lubię jeździć też. Serio, nienawidzę. Już wiem! Szczury, gryzonie! Marta nienawidzi gryzoni. Teraz się zorientowałam. Ale słuchajcie, nawet najgorsze jest to, że nawet królików. No, w sensie są takie... Obrzydliwe. Znaczy królika mogę na niego patrzeć, ale nie wezmę go na ręce. Nienawidzę myszek, szczurów, chomików, szynszyli. No nie lubię sztyfu na pewno. Tak, to można nazwać moją fobią, że nie lubię... Okruszki wszelkiego rodzaju zaraz są ścierane. Albo odciski takie tłuste w kuchni, na przykład na szafkach, albo... No mi to w ogóle nie przeszkadza. A Agnieszka chodzi... Dokładnie tak. Jak wyjdziecie na miasto, to co zamówicie? Mi się wydaje, że ty byś zamówiła, w zależności od nastroju, ale sushi chyba. Tak. Jest. Ja myślę, że ty byś zamówiła też albo sushi, albo jakieś tajskie, słono-kwaśne jedzonko. Tak, jak najbardziej. Najczęściej sushi rzeczywiście i to też nas bardzo łączy z Martą. Pamiętasz na twoją 18? Przepraszam, poniosła mnie. Wspomnienia mnie poniosły. No. Na twoją 18 poszliśmy Tak. I miałeś złamaną nogę wtedy. Miałam złamaną nogę, miałam 18 lat, Agnieszka przyjechała z mamą po mnie do domu, zawiozła mnie do lokalu sushi i ja nie wiem, czy w ogóle wtedy nie jadłam pierwszy raz. I w ogóle kupiłaś takie ciasteczko i wbiłaś tam świeczuszkę. Nie pamiętam. A rzeczywiście zdjęcie robiłam. Zdjęcie mam. Jezu. Znaczy teraz już nie mam, ale miałam. I mi się wydaje, że ja mam nadal. Jakbym znalazła, słuchajcie, to wygrzebię i wrzucę. Tak. Bo to antyk już też. No. Ale serio, tak było. To będzie trudne, Marta. Opiszcie siebie jednym słowem. Ja mam jedno na pewno, ale jedno się nie da tak ciebie określić. To możemy 2, bo ja Ale też bo jesteś chyba tak ciebie... barwna, że wolność i kreatywność. O.
A ty jesteś taką dla mnie, takimi trochę dwoma zestawieniami, bo teraz twoje życie jest też takie, że jesteś, że nazwałabym cię załóżmy taką ostoją spokoju, jakby taką, wiesz, wyważoną i tak dalej, a z drugiej strony właśnie bym ci powiedziała, że taki śmieszek. Bo masz w sobie to, tylko masz takie jakby dwie te. To matka wariatka. O! Hashtag matka wariatka! O Boże, bo się jeszcze przyjmie. Wasza ulubiona pora roku. Mi się wydaje, że Marty to jest zima. Marta nie lubi gorąca, chyba że, poczekaj, bo może nie zima, tylko na przykład taka wczesna wiosna, kiedy jeszcze nie jest za gorąco, ale już są kwiatki. Idealnie. Zgadłam. No Agnieszka to lato. Dokładnie, ale jak jest gorąco, palący się asfalt i... Spocony tyłek. To ja! Jak na siebie mówicie? Czy macie jakieś takie swoje zdrobnienia? No tak, ty na mnie masz, a ja na ciebie Aguś po prostu chyba. A ja do Marty mówię Marcelek. Tak. Marcelek. I pamiętam, że kiedyś jeszcze mówiłam Marcelek Precelek. Tak. Że było Tak. śmieszniej. Tak. Albo Precelku czasami na ciebie mówiłam. Też. I ludzie się pytali, o co chodzi. Dlaczego Precel? No bo Marcel. Dlaczego Marcel? Ludzie często się w naszym towarzystwie pytają, dlaczego. Właśnie Marta ma czasami takie opcje, że ja jestem dla niej urocza w jakimś momencie. Tak. Pamiętasz, jak ci raz zrobiłam gifa z jakiejś takiej rzeczy, która była urocza mega, na filmie coś. I ci zrobiłam gifa z tego. Tak. I chyba robiłyśmy razem film, jakiś z testowaniem słodyczy. Tak. I coś było z lizakiem. No. Wyglądałaś jak taki króliś. O, ale nie lubisz króliczków. Chyba, że chodzi o taki kreskówkowy. Taki kreskówkowy. To kreskówkowe Marta lubi. Tak. Najgorsza kłótnia. Czy miałyśmy jakąś w ogóle kłótnię? Nie. Bo mi się wydaje, że nie miałyśmy, ale za to miałyśmy taki przestój. Mi chodzi o ten przestój, kiedy poszłyśmy do innych szkół i nam się zupełnie zmieniły towarzystwa jak gdyby i życie. No tak, no to nie wiem, kilka lat, kilka miesięcy. Mi się wydaje, że tak ze 3 lata mogło być. Takiej miałyśmy przerwy, że prawie w ogóle się nie widywałyśmy. No 2-3 lata może. No. Więc jakby co, jak wy byście na przykład mieli taką sytuację, to się nie bójcie, to nie znaczy, że już koniec, tylko na przykład może w danym momencie po prostu potrzebujecie czegoś innego, ale warto jest walczyć o tą przyjaźń, bo potem właśnie jak jest taka wieloletnia, to są i te wspomnienia i w ogóle tak dobrze się zna tą drugą osobę, więc warto, słuchajcie. O, zresztą moja mama też ze swoją przyjaciółką miała taki przestój właśnie na studiach, że chyba przez 4 lata się nie spotykały, a potem znowu jak gdyby do siebie wróciły. I już tak są przyjaciółkami z 50 lat. I ten związek trwa i trwa. Tak, dokładnie. Kto jest odważniejszy? Agnieszka? Chyba tak. No raczej. Ja to muszę przemyśleć. No, to rozrysować, tak. przekalkulować. Ja w tym czasie już dawno skoczę z mostu, a ty... Tak. Jaka jest wysoka... Aha. Przepraszam, jakie jest ryzyko? Czy mogłam dostać to rozpisane na Tak. kartce? Tak, to ja. Nasz największy przypał. Także ktoś nas, wiesz, na czymś złapał, bo mi się wydaje, że to z prysznicem się jak najbardziej wpisuje. Tak. Ale czy coś jeszcze miałyśmy, że jakieś... Właśnie za coś, wiesz, zostałyśmy... Nie, raczej robiłyśmy wszystko tak, żeby nas nikt nie złapał. Policja nas nie ścigała, Straż Miejska też nie, rodzice też nas nie przyłapali na niczym. No, chyba tak, robiłyśmy to profesjonalnie. Tak. Rozrabiać, ale... Z głową. Tak. Ktoś zapytał, jaka jest różnica wieku, a jesteśmy z Martą w tym samym wieku. A różnicę mamy ile miesięcy? 2. Ja mam 6 września, Marta ma w listopadzie 4. Czyli dokładnie... No, 2 miesiące. Ja Muszę to przeliczyć. Tak, właśnie. O, kolejna różnica. Marta umie liczyć. Ja nie. Czy macie często razem głupawki? No tak, bo siedzimy i płaczemy. Kiedyś w ogóle to było zawsze. Teraz już jest inaczej, bo też się spotykamy tak zwykle dam na kawkę, herbatkę, dam na obiadek, ale ogólnie kiedyś to była, no słuchajcie, morze łez, jeżeli chodzi o mnie. A jeżeli chodzi o Martę, to szklanka łez. Tak, tak bo przy Marcie nie płacze, jak się śmieje, natomiast przy Agnieszce, no jednak te łzy leciały ze śmiechu, naprawdę. Bolał brzuch, zakwasy później miałyśmy. Tak, bo ja już nie mogłam się śmiać, już było tak, Marta, już nie mogę, może jak to... Przestań! No tak, było. No, więc to jest naprawdę duży komplement, jak ktoś nie płacze, a płacze ze śmiechu z tobą. To jest to. Tak. Nie uwierzysz w to pytanie, to jest pytanie do ciebie. Znaczy w zasadzie do mnie też, ale słuchaj, co ktoś napisał? Czy kiedykolwiek Martę przyprowadziła policja do twojego mieszkania? No jeszcze nie. Jeszcze nie, ale słuchajcie, jak gdyby nigdy nie wiadomo. Tak. Natomiast nie wiem, czemu miałaby do mojego mieszkania przyprowadzać, ale to musiał być naprawdę duży przekręt w takim razie. Zrzuciłam wszystko na ciebie i wtedy mogli mnie przeprowadzić. No. Słone czy słodkie? Ale to jest akurat proste, bo my obydwie lubimy słone. Pamiętam, słuchajcie, opowiem wam teraz historię o Marcie. A propos słonych rzeczy. Marta jeszcze w swoim mieszkaniu mieszkała z rodzicami, miała biurko i tam na tym biurku miała komputer i tak dalej i wiecie, jak obok na biurku są takie szafeczki, w sensie takie szuflady. To Marta w pierwszej szufladzie miała kostkę rosołową. Naprawdę? No nie pamiętasz, ty jadłaś Nie. kostki rosołowe?
Może nie pamiętam. No co ty, ja się z tego tak śmiałam. Ale już nie jem, jestem normalna. Ale kiedyś tak było. Pewnie tak. Serio. I jak gdyby to już był dla mnie taki level słoności, którego ja nie dałam rady ogarnąć. A ty? Chociaż kostki są spoko, tak sobie kawałek odkroić, zalać wrzątkiem. No tak, ale zalać wrzątkiem, bo ty to jadłaś. Jeszcze trzymałaś w biurku w tej pierwszej szufladzie. Zamiast paluszków. Jak jadłam chipsy na przykład kiedyś, w ogóle były kiedyś takie fajne małe kukurydziane chrupeczki. No. I one tam były chyba o smaku pizzy. Natomiast one nie były takie dobre, bo wszystkie przyprawy zawsze zlatywały na sam dół. I ja czekałam, aż to wszystko zjem i... Aha, żeby te przyprawy. Tak, przyprawy słone, no pycha. To teraz, która dłużej śpi? No teraz to pewnie ty. Tak mi się wydaje. Ale ty zawsze lubiłaś spać Ja bardzo. lubiłam spać, nawet spałam po 13 godzin swego czasu. Tak 13 godzin to było tak naprawdę fajnie. To jeszcze są 2. No dobrze. Może będzie śmieszniej, bo na razie to mnie nie śmieszy. Wstawię to do filmu. Wstawię to do filmu, żeście i wy to usłyszycie, a ona tak powiedziała. Lepsze pytania, dawajcie. Czy chodziłyśmy razem do podstawówki? Nie. Bardzo szybka odpowiedź. Bo właśnie to jest dziwne, że nie chodziłyśmy razem do szkoły, a i tak ta nasza przyjaźń się utrzymywała. Że nigdy nie chodziłyśmy razem do szkoły, w żadnym etapie naszego życia. Mieszkałyśmy w tym samym mieście, ale w innych dzielnicach, ale jak miałyśmy 10 lat, no to ta odległość wydawała się duża. No. Mimo, że to było, nie wiem, pół godziny autobusem, no to kiedyś to się wszystko wydawało dalej, więcej. Więc to był związek na odległość. Zdecydowanie. Tak, ale udało się i listy i w ogóle. To teraz następne i będą takie to albo to. Do wyboru znowu. Samsung czy iPhone? Samsung. No Samsung. Was tam teraz pozdrawiam. Makijaż czy bez makijażu? Myślę, że Marta często chodzi bez makijażu w domu, ale na przykład jak wychodzi do ludzi, to zawsze makijaż. Tak, a miałam też kiedyś fobię, że nawet do sklepu nie wyszłam bez makijażu. Miałam tak 15 lat. Co, miałaś sobie te powieki fioletowe? Też, tak. To był Tak. Marty makijaż ulubiony. Miała takie fioletowe powieki i taką grubą kreskę Ale eyelinerem. to było fajne. Teraz mi na pewno nie pasowało. Ty, makijaż czy bez? No, to zależy, no też, no. Boże. Słońce czy deszcz? No u mnie to proste, a u ciebie może ciepły letni deszcz? Tak, deszcz jest spoko. Natomiast jak jest cały czas słońce, to jest to nudne, jest gorąco. A ja lubię. Więc to jest wiadomo, że słońce. To teraz tak, dom czy mieszkanie? Agnieszka dom. Myślę, że Marta też dom. No dom z ogródkiem dla pieska i dla Gabi, jakaś taka huśtaweczka. Taki segment bardziej. Koty czy psy? Psy. Koty. Ale to wcale nie znaczy, że jak gdyby się o to kłócimy, bo ja też miałam kiedyś psa. Marta nie miała kota, no ale jak gdyby spoko. No Teraz twój kot jest spoko, tak. Natomiast też to jakoś tak. To teraz buty czy szpilki? W sensie pewnie płaski czy szpilki? Dla ciebie płaski. Tak, płaski, no nie chodzisz na szpilkach. No nie, ale tak myślę o tobie, no to też raczej płaski. Kiedyś chodziłam na Chociaż szpilkach. pewnie lubisz, nie wiem, koturne, ale to też nie jest na co dzień. No, tak, że tylko do sukienek. Ciasto czy lody, Marta? Ja wiem, ja wiem. A ja właśnie nie wiem. Lody? Podpowiem ci. No. Bo to jest też odpowiedź dla ciebie. Tak? Ciepła szarlotka. Z lodami. Tak to rozgryzłaś. Dobra, to teraz jeszcze jedno pytanie, to a propos Marty, w sensie do Marty. Czy mimo pojawienia się dzidzi Marty, czyli Gabi, nadal jesteście ze sobą tak blisko? Mi się wydaje, że chyba Gabi nie zmieniła dużo. Nie, no wiadomo, że jak jesteśmy dorosłe, każdy ma swoje sprawy, pracę, życie codzienne, więc nie spotykamy się codziennie, jakbyśmy chciały. Natomiast jesteśmy na bieżąco. No. Wiemy, co u siebie słuchać. Trzeba po prostu bardziej logistycznie przemyśleć, Tak. ale chyba się jakoś dużo nie zmieniło. Marta teraz się bawi moim antystresem, bo przypomniało mi się, teraz powiem wam jeszcze jedną rzecz a propos Marty. Marta kocha duże brzuszki. Tak. To jest jedna z jej takich, no nie wiem, takich najbardziej ulubionych rzeczy. Zawsze wszystkie jakieś takie zwierzątka w kreskówkach z wielkimi brzuszkami, albo takie pieski, małe szczeniaczki z takimi brzuszkami. No i jak jest szczeniaczek, taki maleńki i ma taki wielki brzuszek, to nie jest urocze, to jest o Jezu, ten brzuszek to tylko tak... I właśnie tutaj mamy takiego antystresa, takiego kotka i właśnie Marta tak nacisnęła i tak on jest taki miękki i wystający. No. Tak. Więc taka ciekawostka o Marcie. Jeżeli podobał wam się film z Martą, to koniecznie napiszcie w komentarzu, że tak, jej Marta, więcej Marty, to może uda mi się namówić na kolejne filmy. A my widzimy się oczywiście w kolejną środę i dziękujemy jak zawsze, że byliście z nami. Pa, pa. Jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej, tu za Martą, albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie, klikając tutaj na górze.